Cześć kochani, witam was ogólnie w kuchni Jakuba. Dzisiaj sobie przyrządzimy jakieś proste śniadanko. Pomyślałem, że kiedyś pewien youtuber Stilgar, pozdrawiam go bardzo serdecznie, na kuchni studenta taka seria pokazywał, jak gotować m.in. prosto i tanio dla biednych studentów, czyli kiedyś, można powiedzieć też ja. Teraz nie dużo lepiej, ale już nie jestem studentem. I chciałem was zaprosić właśnie na przygotowanie takiego prostego posiłku. Między innymi ja wam pokażę, jak to się szykuje. W sumie sobie też ogólnie bardziej takie obfite, nie tylko ogólnie papryki, to będzie tylko taka wstawka. Jest to automatycznie wiadomo, że myjemy paprykę, następnie bierzemy taką paprykę, sobie ją kroimy między innymi w paseczki takie równe. Te paseczki nie muszą być jakieś super grube. Chodzi o to, że w te paseczki, w te krążki paprykowe będziemy wbijać jajko przyprawione, następnie kłaść na patelni. Teoretycznie można było robić takie burgery, jak to pokazał kiedyś właśnie ten youtuber Stilgar. Ale zrobiłem sobie po prostu takie jakby krążki paprykowe z jajeczkiem przygotowanym, odpowiednio przyprawionym, a następnie jakieś takie pieczywko, między innymi takie lekkie graham. Od pewnego czasu takie po prostu pieczywo też ogólnie stosuję, bardzo mi ogólnie to smakuje. Dobrze, teraz tak, kroimy sobie tą akurat paprykę na takie właśnie te plasterki. Staram się to robić ogólnie równo, gdyż potem od tego, czy będzie równo, czy nie, będzie zależało, czy będzie jajeczko wypływało na patelni, czy nie. A też to jest ogólnie dobry sposób, żeby zużyć dużej ilości papryka, na przykład kupić ją na promocji, gdzie akurat ja to właśnie zrobiłem. No, ukroję chyba krzywo, mam nadzieję, że to jajeczko nie będzie jakoś super wypływało. Odklejamy wewnętrzną część papryki, te wszystkie ogólnie wypustki. Często nie siedzę jakoś w kuchni, więc przepraszam za moje wszelkie jakieś stopy itp. Nie jestem jakimś kucharzem, nie jestem jakimś nie wiem, sympatykiem wielkim siedzenia w kuchni i gotowania, aczkolwiek raz na jakiś czas właśnie coś tam ogólnie przygotuję w domu, czy dla siebie, czy dla żony, więc jakieś tam powiedzmy takie basicowe umiejętności, sobie wezmę jakiś mniejszy nóż, bo tym się tragicznie kroi. Oczywiście mniejszego noża nie ma, jest umyty. Tu to szybciej powyklejać te kawałeczki. Akurat te papryki też jakieś wielkie nie są akurat, więc te krążki nie będą takie jakieś ogromne. Pozbywamy się też ogólnie nasionek, po co nam one. Takich krążków myślę, że zrobimy ogólnie chyba sobie w sumie całą paprykę, czyli tak 4 wyjdą plus minus. Więc tak, teraz sobie obcinamy, ale śmieszne, to jest baby papryka w środku. Śmieszne. Ok, mamy te krążki już tutaj ogólnie przygotowane. Dopiero też sobie obmyjemy, że tych ziarenek niepotrzebnych z papryki nie było. No ale jeszcze tych ogólnie ziarenek i tego miąższu akurat będziemy wyrzucali do odpadów. Resztki papryki lecą do Te krążki też sobie przymyjemy. Jako że mamy 4 prążki paprykowe, to wezmę tylko ogólnie 2 jajeczka. Tutaj więcej nie ma potrzeby, bo to jest naprawdę mała powierzchnia, jakby nie patrzeć do wypełnienia. Jajeczka przemyte, wbijamy sobie je do miseczki. To też można wbić po prostu do papryki, ale akurat ja wolę do miski, bardziej mi to odpowiada akurat pod tym względem. Biorę sobie jakąś sól, pieprz, jakieś takie ogólnie podstawowe przyprawy. Biorę sól, biorę pieprz, potem sól. I tak lekko sobie doprawić akurat te jajeczka. Jakąś tam też, nie wiem czy czerwoną paprykę wezmę, raczej nie. Biorę też ogólnie czosnek niedźwiedzi. Szczyptę soli. Albo i 2. Wezmę sobie taką trzepaczkę do jajek sobie wezmę. To wytrzepiemy wszystko na szybciutko. Wiem, że można widelcem, ale akurat to nie potrzebuję. Mamy te jajeczka wytrzepane. Rozpalamy naszą patelnię na małym płomieniu. Mamy rozgrzaną patelnię. Bierę sobie akurat masełko, najlepiej byłoby masełko klarowane. No ale cóż, niestety nie posiadam takowego, więc zwykłe masło. Nie było też tak roztopi na tej patelni, tak się fajnie rozleje. Masełko tutaj się tak fajnie roztapia, tak fajnie się rozlewa. Bierzemy nasze prążki papryczane. Kładziemy na patelni. Od razu możemy te kilka krążków położyć. Wszystkie 4 w sumie, co by nie mówić. I teraz sobie bierzemy nasze jajeczka.
Niestety te papryczane prążki nie są wszystkie równe, w związku z czym te jajeczka się rozlewają. Tak jak mówię, moja wprawa jest taka nikła, ale liczą się intencje. Po co brałem powiedzmy tą pałeczkę? Większą kontrolę mam wrażenie, że posiadam wtedy nad wlewaniem czegokolwiek z miseczki. Także ja tak polecam osobiście. Teraz będę jeszcze przygotowywał jedzenie w postaci chlebków, tych graham. Myślę, że to jeszcze czasami sałata sprzed kilku dni, też jest pomidorek taki, myślę, tak na talerzu taką porcję. Nasze jajeczko z jednej strony są prawdopodobnie przygotowane, więc musimy lekko jakoś tak poruszać, też nie przywarły za bardzo do tej patelni, że się nie spiekły. Niestety z drugiej strony, jak widzicie, nie wiem czy widzicie czy nie, są one dosyć ogólnie płynne, więc musimy troszeczkę jeszcze poczekać. To jest potem ogólnie problem, że to szybko w miarę przerzucić tak sprawnie. To jeszcze chwileczkę poczekamy. Najlepszym rozwiązaniem będzie wzięcie przykrywki, przykrycie tego, zmniejszenie, tak jak już mówiłem, ognia na minimum i kontrolowanie, że te jajka się tej odpowiednio zrobiły. Tak, właśnie. Teraz zabierzemy się za przygotowanie dalszej części naszego śniadania. Zrobimy pieczywko z resztą tej papryki, powiedzmy tu mamy jeszcze taki ogólnie spód, pokroimy go na drobne plastereczki. Tu została papryka ogólnie z wczoraj jeszcze, trzeba też ją zjeść, nie marnujemy jedzenia. Mamy też ogólnie pomidorka między innymi, mamy też ogólnie ogóreczka, mamy też ogólnie sałatkę, powiedzmy jakąś też ogólnie, chyba akurat z Aldika. Dosyć dobrze to się trzyma. Jajeczka są, możemy akurat na chwilę schować, że nie będą nam potrzebne w sobie, bo po co więcej, także chowam to. Mamy nasze chlebki grahama. Skład macie, nie wiem czy tutaj będzie widać, w tym miejscu. Weź palec. Nie wyostrza się, czekaj. Jest to pieczywo chrupkie, żytnio-kukurydziane z dodatkiem mąki pszennej, graham ekstrudowany. Składniki to jest żyto krojone 51%, kasza kukurydziana 30%, mąka pszenna, graham 18%, sól i produkt zawiera gluten. I możemy tutaj też soja. Testuję takie ogólnie, powiedzmy, lekkie pieczywo, mniej kaloryczne, akurat, żeby się jakoś tak nie obżerać. Tutaj sobie kilka tych chlebków przygotujemy. Wcześniej oczywiście naszą deskę przecieramy, żeby nie była wilgotna, żeby te chlebki nie były takie ble. Myślę tak ogólnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 chlebków akurat powinno wystarczyć przy tych ogólnie naszych niesamowitych papryczkach. Więc teraz bierzemy ogólnie te chlebki, posmarujemy. Najlepiej bym tutaj wziął ogólnie jakieś awokado, niestety nie posiadam. Więc wezmę te masełko, ale już nie akurat te co było, bo to jest całe jak w kostkę zamrożone praktycznie. Mam taką resztkę i bym pokazał, bo jest obrzydliwa ta resztka tą masełka. Te kromeczki posmarujemy tak cienko, tylko dla smaku. I zanim ktoś się ogólnie przywali, że mówię o ograniczonej kaloryce, jeżeli chodzi o jakieś pieczywa, jakieś ilości węglowodanów, natomiast stosuje dużo ogólnie masła, to jest kaloryczne, no to proszę was, to są takie drobne ilości, naprawdę tak cienko posmarowane tylko dla smaku. Gdybym mógł, to bym naprawdę dał awokado. Niestety nie posiadam, więc część muszę te suche, chrupkie pieczywo posmarować, że po prostu mi to smakowało, a mniej więcej wiem, co mi szkodzi, co mi pomaga, jeżeli chodzi o mój organizm, co mój organizm przyjmuje dobrze, a co po prostu ogólnie odrzuca, więc staram się też ogólnie przygotować te posiłki z głową. To nie jest też ogólnie dla każdego, wiadomo, robię posiłki pod siebie i pod moją żonę, jeżeli już. Dobrze, mamy nasze pieczywo już pokrojone, sobie ułożymy tak tutaj odrobinę, myślę. Ok, teraz weźmiemy sobie naszą sałatę. To była akurat sałata w kostce, a powiem wam, że dosyć długo się trzyma, bo od soboty, a na przykład dzisiaj powiedzmy czwartek, więc 4 dni ogólnie, nie wiem czy to jest długo czy nie, mam porównanie z innymi marketami. Oczywiście z targu byłoby najlepiej, no niestety godziny pracy też mi uniemożliwiają między innymi korzystanie z lokalnego targu, gdzie jest teoretycznie najlepsza żywność prosto od rolników.
Mamy tutaj kilka tych plasterków sałatki, resztę sobie schowamy. Tą sałatę oczywiście sobie szybko przemyjemy. To jest oczywiście sałata masłowa. Myślę, że sobie plasterki ułożymy tak na tym pieczywie. Niektóre są większe, niektóre są tutaj ogólnie mniejsze. Nie wszystkie najwyżej będą ogólnie z tą sałatą. Niektóre myślę, że ewentualnie jakoś przerwać, nie wiem jak to wyjdzie. No, myślę, że tak akurat jest spoko. Takie delikatne moje wariacje, powiedzmy. Tą papryczkę myślę, że też pokryjemy tak luźno. Z tej kanapki to będzie wszystko ogólnie spadać. Więc tutaj pokryjemy tą paprykę, takie drobne kawałeczki, ewentualnie jakieś takie. To wrzucimy na talerz. Tu tak samo ten czubek papryki wykorzystamy, bo szkoda go marnować jakkolwiek, więc to wykorzystamy wszystko. Tutaj nasze jajka już doszły, więc to ogólnie ściągamy z patelni. Zostawiamy jeszcze na chwilę pod pokrywką, aby tutaj na spokojnie w miarę doszło ogólnie i że to już tak się wszystko zagotowało, ale już z patelni stricte z ognia ściągamy. Wziąłem tą papryczkę też chyba ogólnie sprzed 2 dni, pokroiłem takie w paseczki, może te po prostu paseczki też dam luźno na talerzyk, to będę się po prostu nałożę na te kanapeczki. Z tej przerzucamy akurat, to nie będzie akurat jakiś problem duży myślę. Sałatkę też ogólnie mamy, to zjem. Weźmiemy też ogólnie pomidorka, umyjemy go najpierw. Kroimy go na plasterki. Mamy naszego mięsistego pomidorka, kładziemy sobie go na te kanapeczki. Pomyślałem, że jeszcze wezmę sobie cebulkę czerwoną. Mam wrażenie, że jest dużo ogólnie smaczniejsza i czytałem też, że niby jest teoretycznie zdrowsza dla organizmu. Ile w tym prawdy, nie wiem. Moja żona odkryła też ogólnie i tak usłyszała od znajomych, że warto jest ogólnie dawać, gdyż cebulka czerwona na kanapkach bardzo poprawia smak tego posiłku i ogólnie warto ją dodawać do potraw, gdyż bardzo dodaje nam tutaj fajny akcent. Kroimy tą cebulkę na pół, połówka wróci do lodówki, tu sobie tą połóweczkę pozostałą obierzemy z tych warstw. Ok? I teraz tą resztkę będziemy sobie już tutaj ogólnie kroili w kolejną połóweczkę, a potem w taką poszatkujemy to drobno. Mamy naszą cebulkę, teraz ją pokroimy ogólnie w taką drobną kosteczkę, myślę. Warto tak a propos wycierać cały czas tą deskę, aby nie była wilgotna i nieprzyjemna. Tą cebulką możesz na przykład wrzucić na osobny talerzyk, żeby na przykład móc na spokojnie dodać jej wedle własnego widzimisię czy preferencji. Mamy cebulkę, można nawet zjeść po prostu ogólnie luzem, jeżeli ktoś lubi, to nie jest problem. Mamy tam nasze kanapeczki. Myślę, że ogólnie do kilku kanapek dodam jakieś pojedyncze ilości takie szynki. Niezwykle istotne jest też to, aby pamiętać o porządku. A to jest największa wada w przypadku gotowania i szykowania własnych posiłków.
Zapomniałbym jeszcze ogólnie o naszym ogóreczku, którego specjalnie przygotowałem. Bierzemy go, kroimy na drobne kawałeczki, plasterki. Taka ilość myślę, że spokojnie wystarczy. Reszta naszych składników w postaci cebulki, pomidorka chowamy do lodóweczki. Ale ten mięsisty pomidor, powiem wam, pierwszy raz taki jem i wygląda on bardzo fajnie. Jak będzie w smaku, tego jeszcze nie wiem, okaże się, ale nie wiem, czy nie zostanę ogólnie ich fanem. W przeciwieństwie do tych wszystkich wodnistych. Zwykle dodawałem jeszcze ewentualnie jakiegoś sera do takich kanapek, ale nie chcę, aby to była jakoś tak naprawdę ciężka taka bomba kaloryczna, dużej ilości ogólnie tłuszczu, więc muszę też ogólnie na swoje zdrowie, odkąd dostałem pewne wyniki, dbać, jeść lżej, a nie tylko ogólnie tłusto. To też ogólnie takie alternatywy w postaci właśnie jakichś lekkich kanapeczek z drobną ilością masełka, sałaty, pomidorów, papryki, ogórka, czy cebuli właśnie, czy ewentualnie jakieś właśnie małe ilości jajek. Też staram się przygotowywać. Tutaj zobaczcie, mamy te nasze jajeczka. Tak się one prezentują. Mamy 4 jajeczka. Ściągamy za pomocą packi. Myślę, że sobie damy je na ten duży talerzek w tle. Ogóreczki sobie możemy dać na kanapeczki. Resztę damy sobie tutaj na środeczek. A nasze jajeczka kładziemy na talerzyk. Całość jeszcze możemy dodatkowo posolić i popieprzyć. I tak oto przygotowane śniadanko jest gotowe do spożycia. Jeżeli wam się materiał podobał, to możecie zostawić ogólnie ocenę, napisać komentarz. Jak wy spędzacie ogólnie wolny czas? Jakie śniadanka, jakiego pokroju wyszykujecie? Czy... no nie wiem, coś tam napiszcie po prostu w sumie. Nie jestem dobry w gadce przed kamerą, pomimo to, że mam kanał gamingowy, na który też ogólnie zapraszam. Gdzieś tam w opisie, na dole, albo gdzieś tutaj będzie karta do anotacji. W każdym materiale tam jakoś mi to łatwiej przychodzi, ale gadanie tak przed kamerą nie ukrywam, że dla mnie jest stresujące. Także sorry, jeżeli tutaj popełniłem jakieś fopa, czy coś powiedziałem źle, wybaczcie i proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam was, życzę wam spokojnego czasu, dobrego wypoczynku. Trzymajcie się i do następnego. Cześć! Ta pani nazywa się Porcja Codzienności Vlog. Zapraszam na jej codzienny vlog, bardzo fajny. To tyle. Cześć. I subskrybujcie kanał. Jaki? Mój. Cześć. Bo ten kanał jeszcze nie ma nazwy. Ten kanał jeszcze nie ma nazwy, a jak będzie mieć, to tutaj ją zobaczycie. Zresztą zobaczycie ją. I zobaczycie tu nazwę kanału. Nazwę kanału zobaczycie tam, gdzie jest nazwa kanału. Tak. Dalej myślimy nad nazwą. Logiczne. Tutaj wiele propozycji było niezaakceptowanych przez Kubę. Na przykład męska strona Kuby czy Jakubowa jaskinia, no proszę was. Dobra, nie przedłużamy dłużej i Ale kończymy. były też inne nazwy. Tak, Jakubowa grota. No kończymy, Inne dobrze. nazwy, które były na przykład odniesieniem do poprzedniego kanału twojego. Bateria pada, kończymy. gamingowego. Pa, pa. Powiem wam, że to śniadanko nie jest wykwintne. Moim zdaniem sobie każdy facet, który ma nawet 2 lewe ręce, ważyło po prostu 2. Jest proste i powiem wam przede wszystkim tak. Jestem najedzony, a nie mam uczucia ciężkości. Nie jest to zatłuszczony jakiś posiłek, nie jest to ogólnie z ogromną ilością węgli. Moim zdaniem jest pożywny, smaczny, lekki, przyjemny, a przede wszystkim ogólnie uzupełniamy naszą ogólnie dietę o różne warzywka, gdzie sam nigdy jakoś nie lubiłem pomidorów i dużej ilości warzyw, ale odkąd właśnie jestem na swoim, dbam o siebie, powiedzmy sam, zdaję sobie po prostu ogólnie sprawę, jak istotne jest to, żeby dbać o nasze zdrowie. No i nie korzystać tylko ogólnie z gotowców. Wiadomo, że są ogólnie warzywa w większości z marketów. Jednakże podsumowując, moja opinia jest taka, że fajne, pożywne, łatwe w przyrządzeniu. No niestety, jak każdy posiłek w większości przypadków czasochłonne. Mieliśmy ogólnie jajeczka, mieliśmy ogólnie paprykę, jakieś tam plasterki, powiedzmy szynki, która nie jest jakoś zdrowa, ale jednak lubię poczuć czasami te mięsko, ogólnie jakby nie patrzeć. Mieliśmy pomidorki, ogórka, sałatę masłową, cebulkę czerwoną. Chyba nic więcej nie pomyliłem. Brakowało mi tylko niestety o awokado. Chciałbym, żeby było, niestety ogólnie, no zjadłem ostatnio, więc nie mam. Ale jaka jest opinia mojej żony? Bardzo smaczne. Super opinia. Obserwuj ten kanał po więcej, jeżeli chcesz więcej takich ciekawych materiałów.
I zapraszam także na mój kanał do Męskiej Groty, gdzie gram w gry przy komputerze. Link będzie w opisie, ale głównie subskrybujcie ten kanał, tu będą mogły treści bardziej, powiedzmy, lifestyle'owe. Nie no, tak naprawdę obserwujcie po prostu po więcej. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego.